Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór. Z tej strony Wiktor Środecki. Oraz Artur Machlowski. Brawo! Brawo! Jak zawsze spóźnieni, jak zawsze w ostatniej chwili, to my specjalnie dla Was na wyjątkowej, nowej, odświeżonej, ulepszonej, poprawionej transmisji na żywo na kanale Buduj Historię. Pełni entuzjazmu, pełni radości, na żywo, ze studia, z Warszawy, spod Poznania, to my. Tak. Wiktorze, bardzo się cieszę, że Cię widzę, przyjacielu. Ale Arturze, mój drogi, ja się nie mniej cieszę, że widzę ciebie. Bardzo się cieszę, również się bardzo cieszę, że jesteś taki pełen entuzjazmu, taki radosny, szczęśliwy. Co wydarzyło się takiego ciekawego w Twoim życiu, skoro właśnie, jesteś taki radosny i po, szczęśliwy? poza entuzjazmem już nic innego mi nie zostało tak naprawdę, jak tylko się cieszyć. Nie? To cały Ty, Wiktorze. Drodzy widzowie, dużo zmian, dzieje się dobrze. Przede wszystkim od teraz do odwołania nie będą odbywały się oficjalne streamy na kanale Kobi, na oficjalnym kanale Kobi. Do odwołania. Co to znaczy? Prawdopodobnie aż do maja nie będzie transmisji na żywo. Prawdopodobnie pierwsze transmisje na żywo wrócą na oficjalny kanał Kobi dopiero w maju. Dlaczego tak? Z wielu powodów. Jednym z najważniejszych powodów jest fakt, że po prostu chcemy zrobić to lepiej, fajniej i sympatyczniej. Zdarzały się głosy krytyczne, chociaż oczywiście te streamy miały wielu fanów, natomiast regularnie były oglądane. Natomiast zdarzały się głosy krytyczne, które mówiły, że powinniśmy poprawić jakość, że nie powinniśmy się spóźniać, że ja za dużo mówię, że Wiktora nie dopuszczam do głosu, że mowa trawa, że często gadamy o niczym, a nic konkretnego. I słuchajcie, trudno się nie zgodzić z wieloma tymi zarzutami. Oczywiście teraz jesteśmy na nieoficjalnym kanale, na prywatnym kanale Buduj Historię moim, więc ja mogę powiedzieć, co o tym myślę. Zróbcie se sami streamy, cwaniak, jak jesteście tacy dobrzy, ale trudno. Tak zupełnie serio. Czas na emeryturę. Ja robiłem streamy od tak wielu lat, że już nawet nie pamiętam. Tych streamów było naprawdę bardzo wiele. Wiktor w maju ma maturę, zda maturę. Mam nadzieję, że przekonamy go do tego, my, fani historii, Kobi i tak dalej, żeby Wiktor przyjął pałeczkę i prowadził oficjalne kanały, oficjalne transmisje Kobi. Ja mam tak wiele zajęć, tak wiele zadań, że muszę się skupić na swoich rzeczach i niestety, krótko mówiąc, trzeba iść do przodu, a żeby iść do przodu, czasem trzeba cofnąć się w tył, żeby iść do przodu. Albo trzeba wykonać krok naprzód ku przepaści. Więc to tak. Natomiast słuchajcie, prawda jest też taka, że na nieoficjalnym kanale, na kanale Buduj Historię, możemy sobie pozwolić na nieco więcej żartów, na to, żeby się nie gryźć w język, na to, żeby po prostu bardziej na luzie to wszystko robić, bo wiecie, jak się robi coś na oficjalnym kanale, czasem człowiek palnie jakąś głupotę, czy przejęzyczy się i o Jezu, już jest afera, awantura i i tak jest, więc a co tam, chłopczyku, pijesz? Ice tea. Jakoś ci nie wierzę kompletnie. Ja mam wodę z cytrynką, proszę, żeby nie było tutaj. Wziąłeś się za siebie. Chcesz powiedzieć, że schudłem? Kolego, filtry, nowoczesne filtry. Wystarczy zsunąć obraz i od razu człowiek lepiej wygląda. Nie, tak zupełnie serio. Troszkę ostatnio spuchłem, to prawda, ale to... Doskonale to widać w porównaniu ze zdjęciami sprzed 2 lat, kiedy byliśmy... Przyjacielu, ale to wina choroby. To chyba wina choroby i zmęczenia. Bardzo dużo pracy, więc człowiek nie ma czasu odpocząć i przez to... Ależ, drogi Arturze, w pełni rozumiem, bo u siebie zaobserwowałem dokładnie to samo. Ja też zaobserwowałem to u ciebie, Wiktorze, ale nie chciałem ci o tym wspominać. No dobrze, ale... Pośmiali się, zabawili. Dobrze, słuchajcie, umiłowani nasi widzowie, mamy dla was masę dobrych wiadomości. Przede wszystkim od teraz
transmisję na kanale Buduj Historię w każdą środę o godzinie 19:15. Dlaczego o 19:15? Bo o 19:00 zamykamy Kobi Hobby Center. Ja potrzebuję około 15 minut na to, żeby się ogarnąć i dzięki temu ta 19:15 wydaje mi się, że będzie taką fajną nową godziną. To raz. Dwa. Mamy świetny pomysł z Wiktorem, który będziemy teraz realizować, to znaczy od teraz każda transmisja w zasadzie będzie miała podobny harmonogram. Każda Oj, środowa tak. transmisja. To znaczy mamy zaplanowane takie części tej transmisji. Wiktorku, czy byłbyś tak uprzejmy i powiedział w kilku słowach o harmonogramie? Drogi Arturze, oczywiście. Oddaję Ci głos, Wiktorze. Dziękuję, Arturze. Pierwszym elementem, pierwszą częścią naszych nowych streamów jest start. Czyli myślę, że takie miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, tak naprawdę to będą pogaduchy o tym, co u nas słychać. Co w naszym Następnie- życiu? Bo pamiętajcie, że jesteśmy celebrytami nie tylko klockowymi, ale również historycznymi. Was interesuje, co się u nas ciekawego dzieje, więc o tym Wam opowiemy. Dokładnie. Następne są newsy, czyli co się dzieje w świecie. I uwaga, nie chodzi tutaj o tylko newsy ze świata klockowego, tylko ogólnie newsy ze świata związanego z historią, bo będziemy tutaj mówić również, dla przykładu, na przykład o premierach nowych filmów. Nie tylko filmów, będziemy mówić o wszystkim, co interesuje pasjonatów motoryzacji, modelarstwa, historii, klocków, rekonstrukcji historycznych i w ogóle. Dokładnie tak. Punktem trzecim naszych cotygodniowych spotkań będzie publicystyka, czyli relacje, recenzje, różnego rodzaju podsumowania. I to będzie nieco dłuższy fragment, dlatego że tutaj będziemy bardziej skupiać się na jednym jakimś konkretnym temacie, no czasem może dwoma. Czyli to na przykład będzie, dzisiaj będzie to relacja z targów w Norymberdze. Opowiem Wam jak było, Wiktor też opowie jak było, pomimo że go nie było, to też opowie, bo... I poszedł do meczu, poleciała. Czy Goliat jest w 1:35? Mikołajku, jeżeli pytasz o Goliata, który jest w edycji limitowanej Sturmtigera, który jest w skali 1:28, informuję Cię, że Goliat jest w skali 1:28. Goliat w skali 1:35 jest taki malutki, ja go mam tu gdzieś, a pokażę Wam rączkami. A co? O, to jest Goliat w skali 1:35. No prawie, no tak. Ale bączek. Bączulek. No dobrze, Wiktorku, ale ja Ci przerwałem, a tak zajmująco opowiadałeś. Tak. Punktem czwartym będą polecanki, czyli krótkie, tudzież dłuższe omówienie tego, co my polecamy, co wy moglibyście obejrzeć, tudzież przeczytać. Pięknie. Punktem piątym będzie konkurs na żywo, podczas którego będziecie mogli wygrać najróżniejsze, najatrakcyjniejsze nagrody. I co ciekawe, nie tylko klocki. Ha, ha! Dokładnie. A ostatnim, szóstym punktem będzie Q&A, czyli wasze pytania oraz nasze odpowiedzi. Albo na odwrót. Wasze odpowiedzi, a nasze pytania. Dokładnie tak. I tak będą wyglądały od tej pory wszystkie streamy, te regularne, środowe, bo nie wykluczamy również streamów specjalnych, na kanale Buduj Historię. Nie wykluczamy streamów specjalnych. Mało tego, nie wykluczamy również, że tych streamów będzie znacznie więcej. Mało tego, nasz przeuroczy Wiktor zapomniał Wam wspomnieć o tym, a w zasadzie nie zdążył jeszcze, bo już mu wszedłem w słowo, że od teraz, po zakończonej transmisji na żywo w środę, będziemy Was zapraszać wszystkich na naszego Discorda Buduj Historię, gdzie na kamerkach będziemy sobie mogli pogadać na żywo, podsumować streama, pochwalić się, zaprzyjaźnić się, pożartować, powygłupiać się w nieco luźniejszej atmosferze. Zazwyczaj na kanale Off Topic, ale jeśli będziemy chcieli pogadać konkretnie o jakichś bardziej konkretnych tematach, na przykład klockach Kobi, historii czy militariach, to będziemy przechodzić na odpowiednie kanały. Jeśli uczestników będzie na tyle dużo, że zacznie się robić problem, to będziemy korzystać ze specjalnego kanału Event, gdzie
e, uczestnicy nie mogą zabrać głosu, dopóki się nie zgłoszą, a moderator nie udzieli im głosu, bo wtedy ich nie słychać po prostu. Dzięki temu się nikt nie przekrzykuje i tylko jedna osoba mówi. Takie nowoczesne technologie będziemy teraz stosować w służbie narodu. Mamy Dokładnie, nadzieję, że tak. te zmiany Wam się spodobają. Mamy nadzieję, że te streamy dzięki temu wiele zyskają. Napiszcie na czacie, co o tym sądzicie, co myślicie o tych zmianach. I teraz uwaga, jeszcze jedna ważna zmiana. Od teraz my skupiamy się na transmisji na żywo. My skupiamy się na tym, żeby wszyscy oglądający dobrze się bawili. W związku z tym odpuścimy sobie od teraz czytanie na bieżąco pytań z czata, dlatego że to psuje całego streama tak naprawdę. Od teraz odpowiadać na pytania będziemy tylko na końcu transmisji na żywo podczas Q&A. Oczywiście Wy możecie zadawać pytania na czacie i na przykład inni uczestnicy czy moderatorzy mogą Wam odpowiadać, natomiast jeżeli oczekujecie naszej odpowiedzi, czekajcie z tym na koniec streamu, chyba że takie pytanie pojawi się na ekranie, no to wtedy wiadomo, W drodze wyjątku. w drodze wyjątku będziemy musieli odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, no i skoro już o pieniądzach mowa, chciałem serdecznie pozdrowić patronów z serwisu Patronite, czyli Maxa Szpurnoga, Adomasa Węskusa, Macieja Brika oraz 3 anonimów. Mało tego, na potężnej piersi napakowanej Atletycznej, tak. Możecie znaleźć link do Buduj Historię na Tipli. Link znajdziecie też w opisie. Jeżeli chcecie wysłać nam jakiegoś donejcika, doceniając tym naszą ciężką pracę, czy pomagając w rozwoju projektu Buduj Historię, śmiało nie krępujcie się, niech grosz się sypie. Oczywiście w ramach podziękowania dla co najmniej jednej osoby, top donatora z danego streama, będziemy przydzielać taki specjalną rolę na Discordzie, czyli donator, i wtedy taka osoba jest wyróżniona na naszym Discordzie, a dodatkowo dla takich osób, czyli dla donatorów i patronów z Patronite, będziemy organizować specjalne eventy na serwerze Discord. Oczywiście w momencie, jak się tych osób troszkę zbierze, to wtedy będzie okazja na przykład prywatnie sobie pogadać. Ale polecam Arturze, wiem, dałem w donatach przez wszystkie transmisje ponad 80 zł łącznie z tą, czy mógłbym dostać rangę donator na Discordzie. Nazwę mam tą samą co na YouTube w donatce. Asbestus. Nie robimy wyjątków, ale dla Ciebie zrobimy wyjątek. Tak, dostaniesz dzisiaj rolę donatora. Rzeczywiście wspierałeś nas dziennie, ale to tylko Ty. Bo reszta teraz zacznie pisać i padniemy. No dobrze. Słuchajcie, przypomnę tylko, a tu piszecie, że zaproszenie na serwer Discord jest nieaktualne. Oj, zniknąłem. O Boże! O, już wróciłem. Już działa. Wkleję Wam później zaproszenie na Discorda. Poradzimy sobie z tym. No dobrze, to co? Wstęp już mamy za sobą. O Jezu, ale Tak. już się nagadali. Czas Bez na mięso. zbędnego przedłużania, Tak, czas tak. na Przejdźmy mięso. do newsów. Więc przechodzimy płynnie do działu newsów, który, uwaga, za który jest odpowiedzialny nasz dzielny Wiktor. Wiktor Wam przedstawi parę newsów. Ja oczywiście będę wchodził w słowo wielokrotnie, żeby omówić takie najciekawsze rzeczy ze świata, z Polski i świata, które się wydarzyły w temacie ogólnie rozumianych klocków, historii. Więc zaczynamy to podsumowanie. Wiktorze, oddaję Ci głos. Dziękuję, Arturze. To, od czego chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze podsumowanie, to jest barka desantowa, słynna Łódź Higginsa, która właśnie wchodzi do sprzedaży od Kobi. I zdaje się, Arturze, że masz takową właśnie barkę. Zupełnie przypadkiem. Mam w rękach finalną wersję prototypu, a w zasadzie to jest finalna wersja finalna. Słuchajcie, projekt autorstwa Damiana, naszego głównego projektanta,
I to widać. Słuchajcie, to jest arcydzieło. Bez obrazy, ale ta stara barka to nawet się nie umywa do tej. Firma Brickmania mam nadzieję, że może szybko kupi sobie tą barkę, żeby zobaczyć, jak się robi barki z klocków. Słuchajcie, to jest absolutny, totalny sztos. To, co Damian wyczarował tutaj, to jest po prostu arcydzieło. To jest klockowe arcydzieło. Pierwsze primo, spójrzcie na bok tej barki. Ona tak jak w prawdziwej barce burta się podnosi. Ona tutaj nie jest równo zrobiona. Popatrzcie. No to jest po prostu... O jeden stód jest wyżej. To jest podniesione. Popatrzcie się, jak to jest zbudowane. To jest arcydzieło. Mało tego. Tu jest oczywiście otwierane. Myk. Silnik. Spójrzcie, jak ona jest smukła. Dokładnie jak prawdziwa barka desantowa. No, po prostu nawet jest odwzorowane to, że tutaj są te pasy specjalne, gdzie antypoślizgowe na potrzeby wjeżdżania Willisami. No oczywiście, jak u Damiana, standardowo, odwzorowany napęd, bardzo szczegółowo. No po prostu... Rozumiem, Arturze, że klapa również jest podnoszona i opuszczana, Oczywiście, że tak. Oczywiście system linek jest zrobiony, więc można opuszczać, podnosić. No po prostu, kurczaki. No to jest po prostu klockowe arcydzieło. Szczerze, jestem absolutnie zauroczony tą barką i to, co Damian wyczarował, to jest sztos. Mało tego, jest specjalna podstawka, którą proszę. wpina się, ale wkłada się w ten otworek i myk. I to sobie tak stoi. Słuchajcie, arcydzieło. Naprawdę. Edycja limitowana sprzedała się błyskawicznie. Natomiast edycja standardowa jest już dostępna w sklepie internetowym Kobi. Słuchajcie, to trzeba mieć. To trzeba mieć. Ten model jest po prostu piękny. Napiszcie na czacie, jeśli macie limitowaną edycję barki desantowej. Napiszcie chcę, jeśli nie macie limitowanej edycji barki desantowej, ale chcecie kupić wersję standardową. Ja osobiście bardzo, bardzo polecam. I oczywiście do barki desantowej wchodzą bez problemu najnowsze jeepy w skali 1:35, które wkrótce trafią do sprzedaży, więc bailando. Bardzo Ci dziękuję, Wiktorze, za tę wiadomość dotyczącą barki. Oddaję Ci znowu głos. Dziękuję. I tutaj również coś, co rozbudziło bardzo duże zainteresowanie, mam tutaj na myśli to, o czym chcę powiedzieć, to jest wielki, potężny moździerz rakietowy, jakim jest niemiecki Sturmtiger. I drogi Arturze, ty chłopczyku, co ty tam masz za sobą? Co tam się skrywa? Zupełnie przypadkiem mam edycję standardową tego przepięknego modelu, który wygląda po prostu bajecznie. Jest edycja standardowa, która właśnie wkrótce trafi do sprzedaży. Model w skali 1:28, czyli w skali bardzo, bardzo lubianej przez wielu kolekcjonerów. Tak, to jest widać, że bardzo wielu kolekcjonerów, tak, właśnie to jest taka wiodąca skala kolekcjonerska pod tym względem, gdyż pamiętajmy, że praktycznie we wszystkich modelach w skali 1:28 jest w pełni odwzorowane wnętrze. I oczywiście nasz klockowy Sturmtiger nie jest tutaj wyjątkiem. Nie nasz, tylko to jest w sumie nasz. Kobiowy. Kobiowy, no nasz, w sensie nasz wspólny, bo wszystkie dzieci nasze są. Borys, Wojtek, Małgosia, John. Jak to śpiewała Majka Jeżowska. Majka Jeżowska, tak jest. Pozdrawiamy panią Markę Jeżowską, ona chyba jeszcze żyje, nie? Chyba tak, możliwe, że nawet nas ogląda. Pani Majko, jeśli pani nas ogląda, niech pani pośle do Nejcika. Niech pani napisze ja. Chyba, że pani robi to pod pseudonimem. O kurczę, patrz co się dzieje na czacie. Ile Majek? Majka Jeżowska ma fake konta. Majka Jeżowska, Rafał Kasz pisze ja, Tomasz Zalewski, ja. Czyli to Majka Jeżowska ma... Czyli Majka Jeżowska ogląda nas na streamie. Pozdrawiamy panią Majkę Jeżowską, ale tak zupełnie serio, bez żartów. No słuchajcie, to Majka Jeżowska to jest taki Freddie Mercury tylko dla dzieci. To przejdźmy
wróćmy może do bajki jeżowskiej w wersji polecanek. Tak, A teraz... a wróćmy do Sturmtigera. I słuchajcie, i tutaj ciekawa ciekawostka, która rozpierdzieli wam mózg. Zaledwie w dobę od odpalenia przedsprzedaży limitowanej edycji Sturmtigera w sklepie internetowym Kobi sprzedało się ponad 90% nakładu. Nakładu, który był powiększony. Po prostu Sturmtigera wymiotło. Oczywiście nie zabrakło komentarzy na grupie dyskusyjnej Kobi Fans, fachowców, specjalistów i wyroczni klockowych, jasnowidzów, którzy pisali przed odpaleniem przedsprzedaży: co za cena, to się nie sprzeda, drogie, kto to kupi i co? 90% ponad nakładu. Słuchajcie, w dobę. Ale drogi Arturze, myślę, że nie ma tutaj się co dziwić, gdyż bardzo atrakcyjny dodatek pod postacią Goliata, ale także niesamowicie odwzorowane figurki również tutaj musiały dużo zainteresowania wzbudzić. I to jest kolejny dowód na to, żebyście nie słuchali tych wypocin, tych pierdół, które wypisują ludzie w internecie. Fachowcy, którzy się znają na wszystkim, jak oni się znają. No i widzicie, i oczywiście się nie znają, bo Takie tak powiedzenie, naprawdę... że jak coś jest do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. Właśnie. Więc wierzcie sobie, nie wierzcie w to, co przeczytacie w internecie. Dlatego też ja jestem pod tym względem bardzo, bardzo szczęśliwy, bo to jest kolejny dowód na to, że tam jacyś specjaliści, fachowcy w internecie nie zasłonią prawdziwego obrazu i dla prawdziwych fanów wszystko będzie dobrze. W ogóle, napiszcie, jakość tego streama, bo wydaje mi się, że dzisiaj wyjątkowo dobrze mnie słychać, Wiktorka wyjątkowo dobrze słychać, Wiktorka trochę gorzej widać, za to ja jestem Żyleta. Patrzę sobie na podgląd, Boże, jak ja ładnie wyglądam, jak jestem... Przyzwyczaiłem się już, że ja jestem lekko rozmazany. Ale to, Wiktorku, trochę światełko, wiesz, za mocno. Będziemy nad tym pracować. Będziemy, oczywiście. No dobrze. Dobrze. Tymczasem płynnie przejdźmy do następnego wątku w części o newsach. Na chwilkę odbiegnijmy od klocków i przejdźmy do filmu, który niedługo będzie miał swoją premierę, a mianowicie już dnia 8 marca, uwaga, wtedy będzie również Dzień Kobiet, panowie pamiętajcie, będzie miała premiera, nastąpi premiera filmu Biała Odwaga, który prywatnie z wypiekami na twarzy wyczekuję. I zdaje się, Arturze, że ty również jesteś bardzo zainteresowany premierą tego filmu. Tak, dlatego, że film Biała Odwaga zapowiada się na takiego filmowego Sturmtigera od Kobi. Czyli dokładnie to samo. Zwiastun zobaczyli fachowcy w internecie i już zaczęli pisać: obrażanie, szkalowanie górali i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, film ma opowiadać historię Golden Folk. I poleciał do Netflix Tom KZ, Tom 10 zł wysłał: za drogi Sturmtiger, kup na spółkę z dziećmi. Czyli Tomeczku, rozumiem, że ty swojego Sturmtigera kupiłeś. Dziękujemy bardzo za donata. Bardzo miło z twojej strony. Nie zmienia to faktu, że Asbestus jest top donatorem i na razie nikt mu nie jest w stanie podskoczyć. A w ogóle wracając. Ale Wiktor, zastanawiam się, czy nie obrócić tej listy donatorów, żeby top donator był na samym dole i żeby to rosło i jak mi to idzie do nosa, to na przykład przerywamy streama. Wtedy ludzie nie będą wpłacać, żeby Nie, no właśnie się będą. nie kończył. No to nie, to będzie przedłużać będziemy To jest dobry pomysł, to jest bardzo dobry. To jest słuszna koncepcja. No dobrze, żarty na bok, jak mawiali starożytni Rzymianie. Lećmy dalej. Biała Odwaga. Ja nie mogę się doczekać tego filmu. Mówię zupełnie serio, jestem zafascynowany zwiastunami. Mega mi się podobają zdjęcia. Bardzo mi się podobają te takie szerokie ujęcia w górach. Bardzo mi się podobają kostiumy. Bardzo mi się podoba scenografia. Bardzo mi się podoba to, że aktorzy mówią językami narodowymi.
czyli Tak. górale mówią po góralsku, Niemcy mówią po niemiecku i to jest fajne, że jest gwara. Kurczę, moim zdaniem ten film się zapowiada wybitnie, tym bardziej, że twórcy wyraźnie mówią, że to nie jest film historyczny. To jest film oparty na motywach historycznych, tak? Natomiast to jest opowieść o miłości, o zdradzie. Zupełnie jak w Kapitanie Bombie. Prawda, Wiktorze? No. Jestem No. bardzo ciekaw tego filmu. Chcę go Tak. obejrzeć i na pewno z Wiktorem wybierzemy się razem. Bezwzględnie, Wiktor, nie pozwalam ci iść samemu. Idziemy razem na ten film, obejrzymy go razem. Ty kupujesz popcorn. Nie, Tak, nie, to nie wyjdzie drożej jak bilety. wiem. W każdym razie bardzo chętnie go obejrzę i bardzo chętnie opowiemy wam o naszych Wrażeniach. wrażeniach. No tym bardziej, że wcześniej ja się jeszcze muszę wybrać na Kosa, czyli ten film o Kościuszce, podobno O. fajny. Też słyszałem, że Widziałem tak. zwiastun i zwiastun był fajny, ale zastanawiam się bardzo poważnie, czy iść, czy jednak się nie wybrać na Akademię Pana Kleksa. O proszę. No, podobno kiepsko jest. Podobno spartolili ten film. Jeżeli ktoś oglądał Akademię Pana Kleksa, niech napisze: ja oglądałem Kleksa. Albo Kleks. Niech napisze Kleks. O, na czacie, to wtedy będziemy widzieć, że ta osoba oglądała Akademię Pana Kleksa. Tą nową, bo jestem bardzo ciekaw, jak ją oceniacie, bo ja słyszałem bardzo złe opinie, bardzo złe recenzje, więc no, tak, taka lipa podobno. No dobrze, Wiktorku, powiedzieliśmy już o Białej Odwadze. Czy mamy jeszcze jakiś ciekawy temat do poruszenia w temacie nowości? Tak. Mianowicie, wracamy do tematu klocków i, żeby było jasne, nie będziemy teraz omawiać modelu wydanego przez firmę Kobi. Omówimy tutaj pokrótce model wydany przez firmę Brickmania. Co ty gadasz? Chcesz powiedzieć o zestawie Brickmanii na kanale Tak. Buduj Historię? Oczywiście, dlatego że jest to nasz stream na kanale Buduj Historię, który jest naszym kanałem i gdzie możemy powiedzieć to, co nam się żywnie podoba. I ja chciałbym powiedzieć Jestem tutaj bardzo ciekaw, co ci się, Wiktorze, żywnie podoba. To ci powiem po streamie. Ale wracając do naszego tematu. Otóż Brickmania zaprezentowała model czołgu Furia. To jest ten sam czołg, który występuje w filmie pod tym samym tytułem, gdzie gra między innymi Brad Pitt. Czyli brat? Brad Pitt. Taki żart był to. Świetny żart sytuacyjny. Prawda? Żeby było jasne, my tych żartów sobie nie piszemy. To jest po prostu nasze absolutnie. nieokiełznane Pisze tam poczucie grupa humoru wynikające. fachowców. Tak, No, to prawda. tak. I co ja chciałbym powiedzieć o tej Furii. Model ciekawy, bo mniemam, iż jest to czołg w skali 1:35 lub też około 1:35. Wydany na fajnej licencji z brytyjskim The Tank Museum. I no w jakim on jest kolorze. Zanim zaczniesz pluć na kolor, ja muszę tylko wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Że... O Jezu, coś mi się tutaj pokićkało. Czekaj. Ja muszę wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, dlatego że w filmie Furia zagrał właśnie ten czołg z Muzeum Broni Pancernej w Bowington i stąd jakby no nie jest potrzebna licencja filmowa, tylko wystarczy licencja muzealna, bo to jest licencja na czołg, który istnieje w rzeczywistości w muzeum. No wiadomo, że na temat zapewne podobieństwo tych figurek do postaci z filmu jest przypadkowe, więc... Dokładnie. Tak, ale Wiktorze, bo sprawiasz wrażenie, jakbyś chciał w jakiś sposób ocenić ten model. Ja? Takie wrażenie Jestem tylko maciupkim człowiekiem i nie chcę być tak jak ci wszyscy ludzie, którzy plują na białą odwagę, a jeszcze jej nie widzieli. Tak samo ja nie mogę.
cytując Edytę Górniak z piosenki Pocahontas, jesteś tylko głupią dzikuską. Tak? Tak. W piosence Kolorowy Wiatr oczywiście, żeby było wszystko jasne. Oczywiście. I przechodząc do sedna, oczywiście nie mam zamiaru tutaj w jakikolwiek sposób szkalować modelu wydanego przez Brickmanie, jednakże śmiem stwierdzić, iż na podstawie moich licznych obserwacji, a wiedzieć wam trzeba, iż mam sokoli wzrok, śmiem stwierdzić, że po prostu kolor zaprezentowany na modelu wydanym przez Brickmanie nie pokrywa się z kolorem, jaki jest na czołgu znajdującym się w Ale detailu jak to? wizełku. Niemożliwe! Niemożliwe! No, ale tutaj tak naprawdę, słuchajcie, bo my sobie bekę ciśniemy, bo to jest jakby kolejny dowód na to, że słuchajcie, przyjdzie ktoś i powie: o, hurdur, to kolor jest nieodpowiedni, bo jest ten odcień Willisa jest zbyt zielony. Nasz Willis przynajmniej jest zielony. Nasz Willis przynajmniej jest zielony, tak jest. Brawo, Wiktor. Tak. Przy czym my tutaj nie powinniśmy używać w zasadzie słowa nasz, dlatego że to jest Willis Tak, Kobi. oczywiście, Tutaj występujemy oczywiście. jako prywatne osoby i słuchajcie, powtarzamy jeszcze raz. Jesteście na streamie Buduj Historię. To, że pracujemy w jakiejś tam firmie, nie znaczy, że teraz jesteśmy pracownikami. Tak. Tak. Jeżeli ksiądz jakiś na przykład jest w kościele, a później idzie na przykład na plażę i nie ma na sobie sutanny, to znaczy, że nie jest w pracy, tak? Czekaj, nie. Dobra, zmieńmy temat. Dobrze. No to był tylko taki przytyk do tej furii, natomiast no ja akurat muszę przyznać, że niektóre z modeli Brickmani mi się całkiem podobają. I tutaj To na znaczy, przykład muszę że pochwalić. skoro ci się podobają, to znaczy, że musisz mieć naprawdę wypchany portfel. Bo cena Sturmtigera w porównaniu z cenami No tak, no bo Brickmani. Wiktorek zapomniał wspomnieć, że cena tej furii z załogą oscyluje w granicach 2300 zł, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Więc za czołżek, nie mówię czołg, ale czołżek, bo czołg to jest akurat dzieło samobieżne, więc to nie jest czołg, ale no jakby wiadomo o co chodzi, tak? Ale muszę przyznać, że na przykład niektóre modele rzeczywiście złapały mnie za serduszko. Ja bardzo propsuję na przykład Dakotę. C-47, amerykański samolot transportowy od Brickmani w skali 1:35. Jest super, jest mega fajna, no jest taka schodkowa, no bo jakby wiadomo, że oni nie mają tak wielu idealnych elementów do budowania pojazdów, jak na przykład polska firma Kobi, którą serdecznie pozdrawiamy, polskiego producenta klocków konstrukcyjnych, która w całości produkuje klocki w Mielcu na Podkarpaciu, a nie w Chinach, jak niektóre firmy. Nie mówimy, że jeżeli ktoś produkuje w Chinach, to źle, ale słuchajcie, jak będziecie otwierali lodówkę, żeby zjeść coś pysznego, bo będziecie głodni, to przypomnijcie sobie, że wasza mama i tata lub wasi opiekunowie mogą nie mieć pracy, ponieważ ich zakład produkcyjny zostanie zamknięty, ponieważ wielkie korporacje wolą produkować w Azji, gdzie płaci się mniej, gdzie się nie trzeba przejmować wieloma rzeczami, na przykład tak bardzo środowiskiem, gdzie rząd dotuje eksport i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, nie będziemy wam zawracać głowy wielką ekonomią i geopolityką, bo nie czas ku temu, bo właśnie poleciał donejcik o wartości 4 zł od Adama Celeja. Adam, czekam na was w Lublinie. Adamu, ponieważ nasze streamy bawią i uczą, was pisze się z wielkiej litery, drogi Adasiu, ale bardzo ci dziękujemy za tego donajcika. Wydamy go z pewnością rozsądnie. Warto dodać, że nie wspomnieliśmy oczywiście o tym, my z Wiktorkiem dzielimy się
forty, a w zasadzie nawet 50-50 dzisiejszymi donajcikami i wydajemy te pieniądze na rozwój projektu Buduj Historię. Jak zapewne zauważyliście, wyzerowaliśmy licznik. Licznik nabijamy od nowa, dlatego że tym razem zbieramy pieniążki na, uwaga, tajny projekt. No, tajny projekt. Powiem wam, że jest bardzo związany z rekonstrukcjami historycznymi. O, tak. Oj, tak. Więc taki jest plan. Więc z góry dziękujemy wam za wsparcie. Natomiast tutaj też ważna informacja. Te donaty również wydajemy na inne fascynujące rzeczy. Na przykład ja planuję przygotować troszkę lepsze studio tutaj do streamów Buduj Historię. Natomiast również, uwaga, niespodzianka, kupiłem nowy serwer. Kupiłem nowy serwer dla nowego portalu Buduj Historię. Ten stary, który działał pod adresem budujhistorie.pl, to miał być serwis, taki rozbudowany serwis publicystyczny. To był zły pomysł. Zły pomysł. Teraz takie portale jakby już straciły rację bytu, dlatego powstanie tam taka specjalna strona, taki w zasadzie landing page poświęcony ogólnie projektowi Buduj Historię, dlatego że, uwaga, projekt Buduj Historię to nie tylko Discord, to nie tylko streamy, to nie tylko Facebook i Instagram, ale także nowe tematy, które będziemy wkrótce podejmować, ale o tym na kolejnych streamach. Z góry mówię, że będziecie się na pewno dobrze bawić. Mamy dla was kolejne niespodzianki. Adaś pytał przy okazji, co z Lublinem. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w lutym pojawimy się w Lublinie. Jeszcze tego nie mogę obiecać, bo tutaj ogarniamy tematy, ale jest to bardzo prawdopodobne. No dobrze. Doskonale. I tym sposobem, skoro już wspomniałeś o Lublinie i wyjazdach, chciałbym przejść do naszego następnego tematu, jaki jest publicystyka. I tutaj chciałbym Cię troszkę wykorzystać i chciałbym, żebyś opowiedział mi oraz naszym widzom o swojej relacji z Norymbergi. Ja myślę, że w ogóle my powinniśmy zrobić jakieś takie przejście, tak, animację, jakąś taką, że czołgi. I ten. Traktor w stodołę wjeżdża wtedy. I wtedy się pojawia napis właśnie, publicystyka. Na gorąco. No dobrze. Słuchajcie, przeszliśmy płynnie do tematu targów w Norymberdze. Jak zapewne zauważyliście, na oficjalnym kanale Kobi pojawiła się relacja, w zasadzie vlog z tych targów, który nagrałem. No na tym vlogu brakuje kilku ważnych tematów, ale o tym za chwilę. Kilku nagrań z mojego zwiedzania. Natomiast tak zupełnie podsumowując targi w Norymberdze, ja jestem zachwycony targami w Norymberdze, a w zasadzie stoiskiem Kobi na targach w Norymberdze. To jest dosyć istotne. Dlatego, że rzeczywiście stoisko Kobi było bardzo fajne. Wielkim bohaterem stoiska Kobi był Jeep Willys, który naprawdę robił fenomenalne wrażenie. To jest oryginalny Willys, data produkcji 1 sierpnia 1944 rok, czyli on został wyprodukowany w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlaczego w jeden dzień? No bo to, słuchajcie, te Willysy po prostu bardzo szybko budowali, tak? Składali je bardzo, bardzo szybko. Natomiast no, Willys zrobił fenomenalne wrażenie, ale w ogóle stoisko Kobi fajnie wyglądało, było bardzo wiele nowości, było pokazywanych sporo rzeczy. To były targi biznesowe, więc tam pojawiali się w zasadzie tylko właściciele sklepów, właściciele hurtowni i dziennikarze. No ja miałem okazję pogadać z nimi na żywo, przede wszystkim rozmawiałem z właścicielami sklepów w Niemczech i powiem wam, że rzeczywiście Niemcy, taka ciekawostka, bardzo zazdroszczą nam społeczności fanów Kobi w Polsce. Proszę. Mówię zupełnie serio. Oni wyraźnie wspominają o tym, że u nas się dużo buduje. Że rzeczywiście fani budują, wrzucają zdjęcia, że jest bardzo dużo u nas kanałów YouTube'owych o klockach, Instagramów i że to jest fajne, że widać taką pasję. U nich rzeczywiście bardziej rozbudowane znowu jest kolekcjonerstwo. Rzeczywiście, że tam potężne kolekcje. Tak. No oczywiście największe wrażenie zrobił Akagi, lotniskowiec japoński Akagi. To zresztą widać po wyświetleniach na TikToku czy na Instagramie.
że te wyświetlenia po prostu są wręcz epickie. Oprócz Akagi, no to oczywiście ogromne wrażenie zrobiły Willisy w skali 1 do 12, w skali 1 do 35, no ale też wiele nowości, które były pokazywane na stoisku Kobi. Przypomnę... Ale Arturze, drogi, pozwolisz, że ci wejdę w słowo, Oczywiście, skoro już bardzo mówimy pozwalam, oddaję Ci głos, Wiktorze. Dziękuję, Arturze. Skoro już mówimy o rzeczach, które cieszyły się dużym uznaniem i popularnością, słyszałem, że wokół kobiowego Willisa krążył pewien amerykański spadochroniarz. Wiadomo ci coś na ten temat? Zupełnie przypadkiem wziąłem ze sobą mundur spadochroniarza amerykańskiego ze 101. Powietrzno-desantowej, by troszkę urozmaicić to stoisko i była okazja się po prostu w ten mundurek przedzierżgnąć i porobić sobie zdjęcia ze zwiedzającymi. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, co było pokazywane na stoisku Kobi, zapraszam do wideo relacji, do vloga, który został opublikowany na oficjalnym kanale Kobi. Tam sobie te ciekawostki znajdziecie. Doskonale. Tak jest. Drogi Wiktorze, jeżeli chodzi o samą Norymbergę, no to tutaj też muszę wspomnieć o tym, że była okazja też na małe zwiedzanko. O proszę. Tak. Cóż tam odwiedziłeś, drogi Arturze? Mieliśmy okazję pozwiedzać zabytki z końca lat 30. i początku lat 40. ubiegłego wieku. To zdaje się, że to był bardzo dobry czas dla norymberskiej architektury, nieprawdaż? Prawdaż? Nie, a tak zupełnie serio, wow, słuchajcie, robi to wrażenie. Ta architektura robi wrażenie na żywo, natomiast nie można zapominać, że to jest architektura bezpośrednio powiązana z ideologią, która delikatnie mówiąc była ostro odjechana, więc delikatnie mówiąc. Ale jeżeli chcecie coś więcej na ten temat, zajrzyjcie sobie na Wikipedię, zajrzyjcie sobie na Google. Być może opublikuję fragmenty nagrań, których dokonałem podczas zwiedzania na kanale Buduj Historię. Może jakiegoś takiego fajnego vloga z tego jeszcze zmontuję. Natomiast podsumowując jeszcze raz, targi bardzo, bardzo udane. Wkrótce ekipa Kobi wybiera się na targi do Kielc. To są również targi biznesowe, gdzie odwiedzają te targi w zasadzie tylko przedstawiciele firm. Ale spodziewajcie się też w mediach społecznościowych Kobi relacji z targów w Kielcach, bo tam też pojawi się sporo nowości, nawet więcej nowości chyba niż, porównywalnie tyle nowości, co w Norymberdze. Także to Super. tyle, jeśli chodzi o te takie tematy związane z publicystyką. Doskonale i tym sposobem płynnie przechodzimy do naszego 4. punktu dzisiejszego spotkania, jakim są polecanki. Ojej, Wiktorze, a cóż takiego chcielibyśmy polecić widzom, czym chcielibyśmy się podzielić z nimi, co radzilibyśmy im przeczytać, obejrzeć, posłuchać, dotknąć. Tak. Ale poleciał donajcik, Adam Celej złotóweczkę posłał. No i super, uważajcie tylko na dziury w drodze. Adasiu, będziemy uważać, obiecujemy. Ja w ogóle Lublin bardzo lubię. Miałem okazję parę razy w Lublinie być. Bardzo ładne miasto, chociaż zamek w Lublinie nie jest spektakularnie wyjątkowo atrakcyjny, jak dla mnie. Przypomina trochę galerię handlową. No ale co zrobić? No cóż. Wracając do polecanek. Tak, to co moglibyśmy Wam, nasi kochani widzowie, polecić, myślę, że w szczególności tym młodszym, bo ci starsi już w pełni znają, to jest książka Lalka autorstwa Bolesława Prusa. Mało tego, że samą książkę Lalka Bolesława Prusa, ja poleciłbym również serial Lalka, ale ten nowy.
Ten nowy. Chociaż ten stary czarno-biały też jest fajny, ale ten najnowszy, To znaczy ten najnowszy, on jest z lat 80. no chyba tak. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. To młody. A nawet sprawdzę, bo bawiąc Sprawdźmy. uczymy bawiąc. Dokładnie tak. Lalka, O. serial, pyk. Lalka Prusa. 1977 rok. O proszę, to ja się przeliczyłem. A w zasadzie 78 pierwszy odcinek został wyemitowany. Dziękujemy Ci, Arturze, za tą dogłębną analizę. Bardzo, bardzo dobry serial. Jerzy Kamas w roli głównej, Małgorzata Braunek w roli Izabeli Łęckiej, no i Bronisław Pawlik jako W Ignacy roli, Rzecki. dokładnie No, tak. uwielbiam. Bardzo, bardzo dobry serial. No jeżeli macie mniej niż 15 lat, to nie będziecie pewnie zachwyceni tym serialem, ale... Pewnie tak, ale Bo to nie lat będziecie się go tak bardzo dorasta. rozumieć. Tak, ale no my zdecydowanie zachwyceni, więc tak. Ja książkę też bardzo, bardzo. Audiobooki też są fajne. Tak, Miałem tak. okazję ostatnio słuchać. No dobrze, mówisz lalka, a ja mówię na to słuchowiska Fonopolis wiedźmińskie. Rewelacja. O, To proszę. nie audiobooki, słuchowiska. To, jak to jest zrealizowane, fantastycznie jest zrealizowane. Ja wiem, że to już niewiele wspólnego ma z historią, bo to fantasy, ale bardzo gorąco polecam. Ja osobiście jestem wielkim fanem Wiedźmina, w ogóle serii wiedźmińskiej. Książki czytałem miliony razy, więc nie, ja tak zupełnie serio, to każdy tom chyba z 30 razy czytałem, a słuchowiska słucham na potęgę. Ale to troszkę uciekłem od tematu historii, a wróćmy do tematów historycznych. To proszę, drogi Arturze, pozwolisz, że wracając do tematów historycznych, jednakże wciąż pozostając w temacie słuchowisk, od siebie polecam bardzo słuchowiska historyczne, które jakiś czas temu popełniał pan Bogusław Wołoszański. Oj, To były tak. bardzo dobre słuchowiska, bardzo często radiowe, gdzie nie o wszystkim opowiadał sam pan Bogusław, tylko aktorzy. Bardzo przyjemnie się tego słuchało, bo oczywiście były również same sensacje XX wieku, gdzie były również sceny nagrywane z aktorami. Mówimy tutaj o słuchowiskach, które były również nagrywane z aktorami. Słucha się tego bardzo miło, bardzo przyjemnie. No i można powiedzieć, że w pewnym sensie się na tym wychowałem i również Wam, drodzy widzowie, bardzo, bardzo polecam. Kiedy na przykład jeszcze jesteście czymś zajęci, jesteście w drodze, w trasie, po prostu cokolwiek robicie, gdzie nie możecie oglądać obrazu, takie słuchowisko jest bardzo, bardzo przyjazne. Tak, ale seria programów w ogóle Sensacje XX wieku z panem Bogusławem Wołoszańskim to jest arcydzieło. To jest... No tak, to tak. To mimo, że to było produkowane lata temu, bez cyfrowego wsparcia, bez komputerów, jak to było świetnie Tak, realizowane. moim zdaniem to cały czas jest, nie ma porównania. Dzisiejsze wiele seriali nie ma w ogóle podjazdu. Jest Fantastyczne. tak, tak. Tak. Dobrze. Tutaj Arturze, Fiwi nas pozdrawia na czacie, ale Fiwi siedzisz w tej Szwecji. Szwedzi nam nakradli podczas potopu szwedzkiego i ty teraz od nich pieniądze bierzesz, to byś tutaj jakiegoś donate'a sypnął, a nie wiesz, tutaj pozdrawiam, bo samym pozdrawiam Wiktor się nie naje. Jaki ma pusty brzuszek. A właśnie, Wiktorku, a skoro o pustym brzuszku mowa, były plotki, że ty miałeś ostatnio studnióweczkę, przyjacielu, przed maturą. A to zdarzyło się. I co, i niczym pan Tadeusz z popularnej epopei Pan Tadeusz, niczym pan Tadeusz tańczył poloneza? Tak. A miałeś takie czako na głowie ułańskie? Nie miałem czako, ale nawet się zastanawiałem przez chwilę, czy do ciebie nie napisać prośby o pożyczenie szlacheckiego żupana. Mógłbym tą przemyśleć, natomiast powiem ci, Wiktor, że w takim ułańskim, fantazyjnym mundurze, niczym właśnie z pana Tadeusza, to mógłbyś zadać szyku na tej studniówce.
Oj, tak. Myślę, że to by wzbudziło niemałe poruszenie oraz fascynację wielu dziewcząt na sali. No ja widziałem parę nagrań i zdjęć z tej studniówki. Rzeczywiście przypominało mi trochę inscenizację historyczną Sodomy i Gomory ze Starego Testamentu. Mojej studniówki? Tak, tak, dokładnie tak. Niemożliwe. Zupełnie tak to wyglądało. To nie wiem, czy Wcale nie. na Była szczęście bardzo, nie bardzo zostały udana opublikowane te materiały. studniówka. Ale tak, żona Lota też tam jest, jak się zamieniła w słup soli. Leżała tam. Widzę, drogi Arturze, że żart i swada cię nigdy nie opuszczają. Prawda to... Nie, to potwarz! No właśnie, bo tutaj wróćmy znowu do polecenia serialu 1670 na Netflix. Absolutnie polecamy, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, naprawdę warto to zrobić. Pierwszy odcinek rozkręca się, później drugi jest lepszy, coraz lepiej. Naprawdę świetny serial. Świetny serial. Dokładnie. Olikam nas odwiedził nas Bartosz WW2, pojawili się na czacie, bardzo się cieszymy, witamy Was serdecznie. Przypomnę, transmisje na żywo na kanale Buduj Historię teraz będą troszkę dłuższe i ciekawsze, bo będziemy dla Was mieli więcej niesamowitych materiałów. Dokładnie tak. No dobrze, ale słuchajcie, kończąc temat polecajek, warto też wspomnieć o jednej naprawdę istotnej sprawie. To znaczy, słuchajcie, w rok 2024 będzie obfitował w dużo rocznic, tak? Bo mamy rocznicę Monte Cassino, rocznicę D-Day, rocznicę Falaise, rocznicę Powstania Warszawskiego, rocznicę Market Garden, tam coś jeszcze, innych rocznic też nie brakuje. I w związku z tymi rocznicami pewnie w mediach ogólnie nie zabraknie różnych tematów związanych z historią. Jednym z takich tematów jest film opowiadający historię walk o Monte Cassino. Prawda to. Właśnie zapomniałem tytułu. Czerwone maki? Tak jest. Tak, to jest to. To Czerwone jest to. maki, tak. No i tutaj zaskakująco dobry zwiastun oglądałem i zaskakująco fajni aktorzy. Fajnie, widziałem takie fajne porównanie zdjęć aktorów już w kostiumach i ucharakteryzowanych w stosunku do zdjęć oryginalnych postaci z tego okresu, dowódców i wybranych żołnierzy i zaskakująco dobrze są dobrani, po prostu bardzo dobrze wyglądają. Natomiast sam zwiastun wygląda obiecująco, ale boję się jednej rzeczy. Boję się tego, że tam jest te kadry są takie ciasne, mało epickie. To trochę tak wygląda, jakby pojechali do jakiegoś kamieniołomu i dosłownie cały film w jednym miejscu został nagrany. Może się mylę, no bo nie widziałem tego filmu. Widziałem dopiero zwiastun. Zwiastun się zapowiada fajnie i nie wiem jak ty, Wiktor, ale ja bym cię chciał zaprosić, żebyśmy wybrali się razem wspólnie. Samodwój, albo nawet samotrzeć, bo weźmiemy sobie na przykład Wojtka Packa, którego nie pozdrawiamy, bo nie ogląda nas, i byśmy się wybrali obejrzeć ten film, żeby go później wspólnie ocenić. Wspólnie omówić, kontemplować na jego temat. Tak wiem. Tak. Jestem bardzo poruszony tym pomysłem. Dobrze. Moi drodzy, ale bo my tu gadu o filmach, o historii, natomiast wróćmy jeszcze trochę do tematów klocków. Jestem bardzo ciekaw, drodzy widzowie, który z modeli zaprezentowanych na targach w Norymberdze, na stoisku Kobi, zainteresował Was najbardziej, który Wam się najbardziej spodobał. Napiszcie na czacie, bardzo jestem ciekaw, który z tych modeli był dla Was najbardziej epicki. Jeszcze wrócę tylko do targów w Norymberdze, bo zapomniałem o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. W tym roku targi w Norymberdze troszkę mnie rozczarowały pod względem hal z makietami kolejowymi i w ogóle z przemysłem kolejek elektrycznych.
modelarstwa kolejowego. Zawsze na targach w Norymberdze były ogromne stoiska, ogromne dioramy, bardzo atrakcyjne i to wyglądało w ogóle super. A w tym roku bieda straszna. Bardzo mało firm, bardzo małe stoiska i to akurat w tym roku mnie bardzo rozczarowało. W halach z grami planszowymi też nie zwrócił uwagi na żaden. Znaczy, żadna gra planszowa nie zwróciła jakoś spektakularnie mojej uwagi, więc to też było troszkę rozczarowujące. Natomiast jeśli chodzi o klocki, to też w sumie nic takiego spektakularnego oprócz stoiska Kobi nie widziałem. Jeśli chodzi o chińskie firmy, to rzeczywiście Chińczycy widać, że idą coraz bardziej w kierunku elektroniki, coraz bardziej w kierunku pojazdów sterowanych, pojazdów z napędem. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ten trend był aż tak ważny w Europie i na rynku europejskim. No bo kurczę, słuchajcie, po co wy kupujecie zestawy klockowe? No coraz mniej osób kupuje, żeby się nimi bawić. No coraz więcej osób kupuje tak naprawdę po to, żeby je kolekcjonować, żeby zrobić sobie jakąś fajną ekspozycję, żeby mieć po prostu cieszące oko wystawkę. No ale Wiktor, czy ty, nie wiem, raz na kilka dni bierzesz tą lokomotywę i sobie robisz no nie, chyba nie. A, przejrzałem cię, czyli jednak. To interesujące. Natomiast no może rzeczywiście, jeżeli miałbyś tyle przestrzeni co ja i zbudował sobie dioramę, no to taką ogromną, no to tak, można by było sobie puszczać kolejki. No ale kurczę, no czy naprawdę potrzebowalibyśmy sterowanego Tygrysa 131? Myślę, że nie. No ja nie wiem, czy to tak naprawdę jest aż tak potrzebne. Kolejki z napędem, tak. No ale czy potrzebujemy karasia, w którym jest silnik, żeby można było kręcić śmigłem? No, czy ja wiem? Nie. No po co? Nie, to nie. Właśnie. Myślę, że to jest w Ja niektórych nie do końca jestem przypadkach... przekonany do tego trendu z napędami, z elektroniką. To Tak. kosztuje, zwiększa cenę zestawu. Czy my potrzebowalibyśmy sterowanych czołgów? No chyba nie. Chyba nie. Nie. To jest fajne Myślę, że dla mocarzy na przykład, tak? Że chcę sobie zaszaleć, nie? Zbudować coś takiego. No to może tak. Tak mi się wydaje. Pyk. No dobrze. To jeśli chodzi o to podsumowanie. Słuchajcie, no i tutaj jest zaskakująca sprawa, bo bardzo nam przybywa widzów. W tej chwili mamy 73 widzów podczas transmisji. To kurczę dziwna sprawa, Wiktorze, bo z minuty na minutę widzów nam przybywa. Bardzo mi miło z tej strony i Wiktorowi chyba też bardzo miło. Może to rzeczywiście oznacza, że jednak te streamy powinny być nieco później. Albo może ludzie rzeczywiście byli przyzwyczajeni do transmisji na oficjalnym kanale Kobi i czekali na transmisję, a nie czytają uważnie i nie przyzwyczaili się, nie zwrócili uwagi na to, że teraz transmisje są na kanale Buduj Historię od 19:15. No ale pożyjemy, zobaczymy. Dobrze. Zanim, słuchajcie, przejdziemy jeszcze do następnego tematu, który mamy dla Was. Moi drodzy, bardzo ważne pytanie do Was. Napiszcie Discord na czacie, jeśli chcecie wziąć udział w rozmowie na żywo na kamerkach na Discordzie po zakończonej transmisji na żywo. Napiszcie Discord. To wtedy będę razem z Wiktorem wiedział, że będziecie chcieli uczestniczyć w tej rozmowie. Warto wspomnieć, że możecie tam w tej rozmowie uczestniczyć jako po prostu obserwatorzy. To znaczy możecie słuchać, możecie oglądać, ale nie musicie włączać kamerki czy nawet coś mówić. Oczywiście do tego gorąco zachęcamy, bo fajnie się po prostu gada, jak wszyscy mają odpalone kamery, jak się widać, jak się słychać. Natomiast jeżeli chcecie uczestniczyć w takiej wideorozmowie, pamiętajcie o tym, żeby powiedzieć swoim współlokatorom, domownikom, że będziecie uczestniczyć w takiej transmisji, bo już nieraz zdarzały się takie sytuacje, że jakaś tam matka wpadła
w samych gadziach, albo tam ojciec tam ze szmatą. No cóż, więc dajcie im znać, żebyście nie mieli przypału do końca świata i o jeden dzień dłużej. No i skoro wspomnieliśmy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jestem z Was bardzo, bardzo dumny, bo aukcja charytatywna KOBI na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jak ostatni raz patrzyłem, osiągnęła kwotę 2000 zł, więc naprawdę bardzo, bardzo ładnie za limitowanego graf szpe, czyli naprawdę fajny zestaw. No dobrze. I tutaj widzowie się dobijają o konkurs. Moi drodzy, jeszcze chwilka. Jeszcze nie kończymy transmisji. Mało tego, wprost przeciwnie. Zaczynamy wręcz transmisję, bo tak jak mówiłem, te transmisje będą nieco dłuższe. Dobrze. Widzę, że tutaj sporo osób napisało, że mają zamiar odwiedzić nas na Discordzie, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No właśnie, i tutaj właśnie padła informacja, że w Wielkopolsce od piątku ferie. Czyż nie, Wiktorze? Zależy dla kogo. O, a czyżby twoje ferie nie... Drogi Arturze, ja nie znam słowa ferie, nie znam słowa urlop ani wolny. Jestem jak mała mróweczka, która cały czas ciężko pracuje, Boże, on jest żeby taki pracowity. ludzie żyli lepiej, naród rósł w siłę, a ogólnie ludzie szli dostatniej. A popatrz, a naród jest tak niewdzięczny, że nawet nie sypnie ci donatem, nawet takiego piątalka, takiego nie rzuci. No tak, no ale to takie czasy, niestety, takie czasy. Spójrz, Wiktorku, pocieszę cię. Ja tworzę dalej takie piękne kozice z blaszki, żeby na czapeczki strzelców górskich poprzczepiać. Przypomnę, moi drodzy, to są te kozice, to są takie symbole dywizji strzelców górskich. Nie bez powodu na naszą dywizję. Ale proszę obraziłem się, bo powiedziałeś ostatnio, że tylko ja truję wam tyłki, żeby było więcej radzieckiego sprzętu, jednak kogoś prośba o T90 miała mnóstwo lajków, foch. No, Fiwi, Misiu, Patysiu, ja wiem, w ogóle dziękujemy ci za donajcika, to było z twojej strony, natomiast z czego ty się tak cieszysz? Nie, bo tak, jakiś taki ogólnie wesoły jestem. Nie, Słucham twoich argumentów, słucham, proszę co? Złoty chłopak. Asa w rękawie. Mimo, że mieszka w Szwecji, to jednak złoty chłopak. Natomiast A wiesz, z czego oni kawę robią? Wiem, z szyszek, mielą szyszki i piją kawę, a żrą to, co może wyrzuci na brzeg. Jeszcze się o te specjały biją. Tak, to jest cytat z Potopu Henryka Sienkiewicza. Gimby nie znają. Natomiast tak, Potop to taka książka, w której napierdzielają się ze Szwedów, którzy zupełnie przypadkiem zorganizowali taką dosyć dużą wycieczkę. Jakże liczną delegację. Delegację do Polski. Tak, tutaj cytujemy niezastąpionego Bronisława Maja. Gimby nie znają, ale Bronisław Maj to osoba absolutnie wybitna. Ranking dnia. Ranking dnia będziemy musieli troszkę przesunąć w górę. Bo chyba, że damy tutaj, co? Nie, tu nie będzie. Niknie trochę, ginie. To tutaj damy ranking dnia. Musimy co? bo liczymy tutaj jeszcze na niejeden donajcik dzisiaj. No dobrze, więc tak, wracając do Fiwiego, który posłał sympatycznego donajcika, dziękujemy ci bardzo. Fiwi jest wielkim fanem sowieckiej broni pancernej, sowieckich samolotów i myśliwców. No super, strasznie fajnie Fiwi, tylko ja wiem, że tam ty i tam parę osób pisaliście na czacie, że KOBI powinno więcej sowieckiego sprzętu. Na grupie dyskusyjnej KOBI fans, sowiecki sprzęt.
No i super, tylko wiecie, to, że wy piszecie, to nie znaczy, że to rzeczywiście będzie popularne i dużo ludzi jest tym zainteresowane. Najlepszym przykładem sowiecka i DDR-owska wersja T55. Słuchajcie, tak, tam ludzie, T55, T55, a on wcale Chyba nie cieszy się jakimś dużym zainteresowaniem. T72 jest wersja radziecka i NRD-owska. Przepraszam, tak. Wcale się nie cieszy jakimś dużym zainteresowaniem. Polska wersja ukraińska, tak, rzeczywiście, ale słuchajcie, to też nie możecie zamydlać sobie oczu wynikami ankiety na grupie dyskusyjnej Kobifans, bo one dają pewne zrozumienie zainteresowania zestawami, ale pamiętajcie, że na planecie Ziemia oprócz fanów z grupy dyskusyjnej Kobifans mieszka jeszcze całkiem sporo innych osób i na przykład na innych rynkach sowiecki szpej nie sprzedaje się po prostu tak dobrze. Co nie zmienia faktu, że niemieckie czołgi z okresu II wojny światowej po prostu zawsze cieszą się monstrualnym zainteresowaniem. A skoro o monstrualnym zainteresowaniu mowa, ja się chciałem tylko pochwalić, że ja już mam troszkę czołgów w skali 1:72 w finalnej wersji i muszę przyznać, że im dłużej się im przyglądam, tym bardziej mi się podobają. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć na żywo te czołżunie, to zapraszam do Kobi Hobby Center w Warszawie, do sklepu firmowego. Dojechały wszystkie modele z tej kolekcji. Na razie nie na sprzedaż, na razie na ekspozycję i możecie je po prostu zobaczyć na żywo. Jeszcze w temacie nowości, to słuchajcie, na serwerze Buduj Historię na Discordzie zainstalowaliśmy takiego nowego bota, który z automatu wrzuca informacje o wszystkich publikacjach na kanale, oficjalnym kanale Kobi na YouTubie, na kanale Buduj Historię, na kanale Historyczny Bełkot i na kanale Horyzonty Historii. Wszystkie linki, jeżeli tylko na takim kanale się coś nowego pojawi, z automatu bot wrzuca takiego linka do kanału Newsroom. Gorąco zachęcam do korzystania z tego, dlatego że dzięki temu nie umknie Wam żadna publikacja nowa, a mimo, że subskrybuje się jakiś kanał na YouTubie, niestety ostatnio YouTube bardzo lubi sobie gdzieś tam ukryć taką publikację. Uciąć niektóre zasięgi. Tak. No i niestety zdarza się to niestety. Tak, przez to spadają zasięgi, ale nie wszystkim, bo tu Wiktor, pozdrawiam Cię serdecznie, przyjacielu. Bardzo chciałem Ci pogratulować wyświetleń Twoich shortów na kanale Historyczny Bełkot. Naprawdę dobra robota. Naprawdę fajnie to wygląda. Naprawdę fajne są te shorty. Jeżeli nie oglądaliście shortów dawno nie Wiktora, sprawdzałem statystyk. To polecam. Oczywiście mówimy o shortach w formie filmów, a nie o shortach, których nie widzicie, bo są zasłonięte przez to, że kamera sięga w zasadzie powyżej. Bardzo ładnie się. No kurczę. Muszę więcej zagrywać o hełmach. Tak, zdecydowanie tak. Wyświetlenie bardzo ładne. Ale ja też obiecuję, przyłożę się troszkę bardziej do kanału Buduj Historię, bo troszkę go zaniedbuję. Zaniedbuję go poganiając Ciebie do publikacji na Historycznym Bełkocie, a sam zaniedbuję troszkę Buduj Historię. Mam zamiar to zmienić. Wkrótce mam zamiar zacząć publikować częściej nie tylko shorty, ale też dłuższe materiały. Chcę wrócić znowu do vloga z budowy dioramy kolejowej. No teraz mnie nie było przez ponad 10 dni, bo byłem w Norymberdze. Więc chcę wrócić do tego vloga. Chcę również zacząć vloga dotyczącego gry bitewnej Kobi, ale chciałbym też uruchomić kilka nowych formatów na kanale Buduj Historię. I jeden z tych formatów może Was naprawdę wkrótce bardzo zainteresować, ale na razie Wam nie zdradzę, co to takiego. Ale wydaje mi się, że się bardzo Wam spodoba. No dobrze. Aleśmy się nagadali. No. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do następnego punktu naszego dzisiejszego spotkania.
powoli kończąc, przejdziemy do kolejnego punktu, czyli konkursu. Zostanie jeszcze Q&A, a później zapraszamy Was wszystkich na wspólną rozmowę na kanale Buduj Historię na serwerze Discord, gdzie na kamerkach pogadamy sobie o różnych sprawach. Dokładnie No dobrze. Moi drodzy, to czas na konkurs w takim razie. Konkurs w nowej formule. Konkurs w nowej formule, chociaż zasady stare i sprawdzone. Krótko mówiąc, zadajemy Wam 2 pytania. Wy nie odpowiadacie po usłyszeniu pierwszego pytania, ale piszecie sobie na czacie po prostu odpowiedź i czekacie na drugie pytanie. My zadajemy drugie pytanie, dopisujecie do tamtej pierwszej odpowiedzi drugą odpowiedź i wtedy wysyłacie. Dlaczego tak? Dlatego, że w ten sposób troszkę łatwiej jest wybrać zwycięzców. Tak. Pamiętajcie również, że pierwszeństwo ma osoba, która wyświetli się u mnie na czacie administratora jako pierwsza, a nie u Was, dlatego że często Wasze odpowiedzi wyświetlają się wcześniej na Waszym czacie. Dobrze. O, tu mi się właśnie wyświetliła reklama. Ja mam YouTube Premium, w związku z tym mi się nie wyświetlają reklamy. Wiktor, Ty nie masz Premium, nie? Nie. O, wyświetlają Ci się reklamy na podglądzie? Masz podgląd na telefonie? Nie. Na komputerze i wyświetlają mi się. O, bidulek. No dobrze. No. To co? Wiemy już wszystko, więc zaczynamy, słuchajcie, konkurs. Co będzie do wygrania? Dziś będzie do wygrania super soczysty miks od Kobi. Ale naprawdę, taki soczysty, że tymi rączkami złożony. Tymi rączkami. Tak, spakuję Wam osobiście przepiękny, klockowy miks. Mało tego, zwycięzca będzie mógł napisać, o jakie szczególności klocki prosi. A ja nie obiecuję, ale postaram się takie klocuchy zebrać. Mało tego, postaram się, żeby w tej paczce jeszcze był jakiś drobny upominek. I zaznaczam, słuchajcie, to nie jest płatna reklama, natomiast krążą plotki, że firma Kofola jest zainteresowana współpracą z kanałem Buduj Historię. Co ty gadasz? Więc może już niedługo te bluzy zamienimy na jakiś... Co ty, Wiktor, piszesz do mnie za kłopoty? No, przecież konkurs teraz jest. No tak. No to trzymamy się planu. No ale wcześniej troszkę odbiegłeś o jakieś newsy, tu coś ten. No ale to, czasem mogę przecież odbiec przecież. Dobrze. Za bardzo odbiegłeś. Żarty na bok. Słuchajcie, konkurs. Czas na konkurs. Po konkursie Q&A, takie szybkie Q&A, a potem lecimy na Discorda, gdzie widzimy się i gdzie Azbestusowi przyznamy rolę donatora, bo Azbestus dzisiaj został top donatorem. Gratulujemy, Azbestus. Brawo, brawo. Jesteś dzisiaj top donatorem. No dobrze. Żarty na bok. Czekaj, bo tu mi coś Wiktorek napisał. Ja? Nie. Że skacze po wątkach. Tak, skaczesz po wątkach. No dobrze. Moi drodzy, czas na konkurs. Przypomnę jeszcze raz zasady. Zadajemy Wam pytanie, Wy odpisujecie na czacie, ale nie wysyłacie tej odpowiedzi, czekacie na drugie pytanie, dopisujecie drugą odpowiedź z drugiego pytania i dopiero wtedy wysyłacie odpowiedź. No dobrze. Pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie brzmi następująco. Uwaga. 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 Jaki nakład edycji limitowanej Sturmtigera sprzedał się w Kobi w sklepie internetowym Kobi w ciągu jednej doby? Można pomylić się o około 5%. A drugie pytanie brzmi, jaki numer boczny ma barka desantowa Kobi
w skali 1 do 35, która pojawi się właśnie w serii D-Day. Kto pierwszy, ten lepszy? Przypomnę jeszcze Dobre raz pytanie. pytania. Dobre. Pierwsze pytanie. Jaki nakład w ciągu około jednej doby sprzedał się w sklepie internetowym Kobi nakład edycji limitowanej Sturmtigera? Można się pomylić o około 5%. A drugie pytanie. Jaki numer boczny ma barka desantowa od Kobi w skali 1 do 35? Kto odpowie pierwszy? Pierwszy odpowiedział kaset, ale odpowiedział nieprawidłowo, podając zły numer boczny barki desantowej. I teraz uwaga, jako pierwszy odpowiedział prawidłowo. Uwaga. Odpowiedział prawidłowo. Przedłużam, bo słuchajcie, bo czat wybuchł. Jako pierwszy odpowiedział prawidłowo, uwaga, Dany Ty Kobi. Dany Ty Kobi odpowiedział prawidłowo jako pierwszy, 90% i PA 33,48. Brawo, Dany Ty. Dany Ty Kobi, brawo, odpowiedziałeś prawidłowo na pytanie jako pierwszy, ale widzę, że tutaj dużo osób odpowiedziało prawidłowo, dużo odpowiedzi jest nieprawidłowych, czyli nie wszyscy uważnie słuchali. Wasza strata. Dany Ty Kobi odpowiedział jako pierwszy prawidłowo. Gratulujemy. Przyjacielu. W nagrodę 7-sekundowa pochwała wzrokowa. Tak. Przyjacielu, wyślij na adres info@budujhistorie.pl, czyli piszę info@budujhistorie.pl. Na czacie posłałem adres mailowy. Na ten adres wyślij imię i nazwisko, pełny adres, sprawdź, czy jest na pewno poprawny, numer telefonu, no i swojego maila. To są dane, których wymaga kurier. Wyślemy Ci paczuchę z Twoją nagrodą, czyli klockowym miksem. Napisz tylko, że chodzi o zwycięstwo w konkursie na streamie 52 na kanale Buduj Historię. Gratuluję jeszcze raz. Dobra robota. Ale słuchajcie, jestem pod wrażeniem, bo wiele osób odpowiedziało prawidłowo. Jako drugi prawidłowo odpowiedział Guy in Panzer. Jako trzeci Ru 3K odpowiedział prawidłowo jako trzeci. Mako odpowiedział jako czwarty prawidłowo. Krzysztof Klausa odpowiedział jako piąty prawidłowo, więc gratuluję. Byliście naprawdę świetni. No dobrze, i to tyle, jeśli chodzi o konkurs. Kolejne konkursy na kolejnych transmisjach krążą plotki, że będzie więcej. Marcin Chojecki posłał do Wiecika 15 zyli, dzięki. Kiedy wyprzeda się Atlantis? Czekam na nowy, który będzie przypominał prawdziwy wahadłowiec. Wiem, jestem w totalnej niszy. Pozdrawiam Was. Marcinku, zdecydowanie jesteś w totalnej niszy. Powiem Ci szczerze, że jakoś spektakularnie nie widać fanów kosmosu wśród fanów Kobi, a dziwię się, dlatego że ja sam też nie jestem jakimś wielkim fanem podboju kosmosu, ale przyznam, że jakąś stację kosmiczną chętnie bym obejrzał, a sama rakieta Apollo od Kobi bardzo mi się podobała. Marcin, dziękujemy Ci bardzo za donate'a. Bardzo sympatyczny donejcik wpłynął. To trzeba przyznać. Lubimy takie. Ty w ogóle dzisiaj, Wiktor, to my tutaj prawie rozbiliśmy bank już. Dziękujemy Wam też za wsparcie, bo pamiętajcie, że wysyłając te donaty wspieracie projekt Buduj Historię. Nie tylko nasze niecne pomysły dotyczące wszelakich planów rekonstrukcyjnych i tak dalej, ale przede wszystkim rozwijamy dzięki temu naszą działalność, choćby właśnie teraz zainwestowałem w nowy serwer, który bardzo pomoże nam. Chcę troszkę rozbudować Discorda, bo powiem Wam, że coraz bardziej przekonuję się do Discorda, coraz bardziej wydaje mi się, że nasz Discord sprawia takie fajną funkcjonalność do tego, żeby się lepiej poznać, pogadać, bo też zauważam taki trend i Wiktor, ty też chyba musisz przyznać rację, że coraz mniej osób czyta. Coraz mniej osób czyta, coraz mniej osób chce pisać nawet, rozmawiać na czacie,
pisząc, komentując. Coraz więcej osób woli sobie po prostu odpalić Discorda i na głosówkach sobie po prostu pogadać, budując sobie jakiś model. Czy to smutne? Nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu znak czasów i tak to jest. No dobrze. Moi drodzy, przechodzimy do ostatniej części z dzisiejszego streama, czyli Q&A. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je na czacie. Jeżeli nie macie pytań, to ich nie zadawajcie. Z góry mówię, że razem z Wiktorem będziemy odpowiadać tylko na fajne pytania, na ciekawe pytania, nudne i nieciekawe, to nie będziemy odpowiadać. Dobrze mówię, Wiktor, nie? Najlepiej. Szachmat. Dany pyta, na jaki e-mail ma napisać. Na e-mail, który podałem na czacie, czyli info@budujhistorie.pl. To jest adres mailowy do kontaktu z nami. Tutaj wpiszę pyk. Pardon? Ale ziewłeś, Wiktorze. No, starałem się tak dyskretnie. Czekamy na pytania od widzów, a w międzyczasie, drogi Wiktorze, jestem szczerze zadowolony z jakości Twojego mikrofonu. Czyli ta kamerka internetowa jednak daje radę. Dziękuję. Proszę. Każdego dnia staram się jak mogę. No widać żeby właśnie, Wiktor, w ogóle taki transmisję zaangażowany na Buduj Historię, a także jakość filmów na kanale historycznym Bełkot stale rosła w siłę i nie zwalniała. Ale to widać, Wiktor, wiesz? Widać, że twój kanał się rozwija. Na streamie też dzisiaj tryskałeś energią. I entuzjazmem. Jestem z Ciebie bardzo, bardzo zadowolony. Widać, że te donaty jednak sprawiają, że jakiś taki radośniejszy jesteś. Nie mówię, że jesteś interesowny i łakniesz pieniędzy, ale takie czasy, że no, jak się pracuje, to się zbiera owoce. Tak. W niektórych kręgach kulturowych mówią na mnie Izabela. Łęcka? Nie wiem, czy chodzi o Łęcką. Myślę, że tak. No dobrze. Cny Wiktorze, może mamy jakieś ciekawe pytania na czacie, które... Właśnie naszukuję. Witold Siek pyta, kiedy jakieś historie? Myślę, że chodzi tutaj o coś w stylu rekonstrukcyjnych historii. To jest bardzo prawdopodobne, że Raz na jakiś czas. raz na jakiś czas, tak, możemy zaszaleć. Myślę, że to kwestia donate'ów. Żeby rozwiązać tutaj... Nie chodzi o to, nasi drodzy widzowie, że jesteśmy łasi na pieniądze. Po prostu te historie są naprawdę grube i epickie. Nie chcemy się wystrzelić ze wszystkiego, to raz. A dwa, my nie jesteśmy w stanie odmówić donatorom. Tak, to Jeżeli prawda. donator poprosi, no to jakby no nie wypada, już nie wypada. Wam jeszcze wypada odmówić, drodzy widzowie, bo żeby wam woda sodowa nie uderzyła do głowy. No ale nie, no po prostu nie jesteśmy w stanie tym tysiącom osób, które nas oglądają w tej chwili na żywo, spełniać waszych życzeń. Co innego donatorom. Wiktorze, jakieś pytanko jeszcze z sali? Szukam. Nasłuchuję. Fiwi sobie żartuje, kiedy wydamy potop. Jest zestaw związany z potopem. Trudno powiedzieć. Panda pyta, czy limitowany Sturmtiger będzie w Kobi Hobby Center? Raczej nie. Raczej nie, dlatego że słuchajcie, to nie jest żart. Sturmtiger limitowanej edycji sprzedał się w sklepie internetowym Kobi w zaledwie dobę w nakładzie ponad 90%. Bardzo prawdopodobne, że do jutra po prostu już nie będzie nawet. To jest bardzo prawdopodobne. Możliwe, że jeżeli ktoś nie zrealizuje przedpłaty, to wrócą jakieś niedobitki, ale to myślę, że to będą 3-4 sztuki naprawdę w porywach. Więc pod tym względem
Stormtriggeru może się w wersji limitowanej faktycznie nie pojawić w CHC, a szkoda. A szkoda. Jeszcze jakieś pytania, No. Wiktorze? Szukam. Właśnie jest wysyp pytań. Wysyp pytań. Mhm. To nie, to zanim znajdziesz pytanie, ja wam zadam pytanie. Bo mówiliśmy o tym, że Q&A to pytania i odpowiedzi. Jak wam się podoba nowa formuła streama? O, Gdzie mamy harmonogram, gdzie plan wiemy, działania. czego się spodziewać. Mało tego, my prawdopodobnie od następnego streama rozpiszemy na czasy ten harmonogram. Tak, żeby newsy były i wstęp przez pierwsze 15 minut, kolejne 15 minut, kolejny blok. Bardzo możliwe, że tak zrobimy. Więc napiszcie na czacie, jak wam się podoba ta nowa formuła. Napiszcie na czacie, która godzina bardziej wam odpowiada do streamów. Czy 19:15, Dokładnie. która dla mnie jest na przykład bardzo komfortowa i dla Wiktora chyba też. Tak, to jest dobra pora. To jest nie za wcześnie, nie za późno. Pozwala nam na przedłużenie streama. No bo słuchajcie, no my teraz gadamy. Kurczę. Ile my gadamy? Myślę, że ponad 80 Nie, minut. właśnie minęło Nawet półtorej już godziny. półtorej godziny. Właśnie tak półtorej myślałem. godziny minęło, więc i ja czuję mega komfort. Jestem wyluzowany, nie jestem zmęczony. Troszkę mnie oczy bolą, trochę za mocno ustawiłem te lampy. Ale ja muszę też przyznać, że i ty chyba, Wiktor, musisz też przyznać, że jednak streamowanie na prywatnym kanale daje troszkę większy komfort, bo jest luźniej trochę. Nie ma spiny, że coś tam, o Jezu, chlapniemy, że to ten, nie? Nie. Blues, jak to Blues, dzikie głosiły węże. słowa piosenki, wszystko może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Stanisław pyta, Arturze, mam pytanie, a mianowicie od ilu lat zatrudniacie w Kobi Hobby Center? Bo mam dobrą komunikację, mógłbym przyjeżdżać. Według polskiego prawa oficjalnie jakby można pracować od 15 roku życia. No w Kobi nie 15, no 16 lat trzeba mieć, żeby pracować, 15-16. Natomiast no jakby jednak mimo wszystko na przykład do Hobby Center raczej wolimy zatrudniać no, licealistów co najmniej, albo studentów, jeżeli chodzi o obsługę kasy i takich rzeczy. Natomiast no, takiej obsługi eventów, różnych działań, to nawet 15-16-latkowie doskonale się do tego nadają, jeżeli oczywiście mają pasję, wiedzę i chce im się. I słuchajcie, ale zanim Wiktor zada pytanie jeszcze z czata, to dajcie lajka, gałgany. Co? Bo Co? 36 lajków tylko. W tym jeden mój. 37. Mało, kurczaki. Ludzie to są leniwce, no. No dobrze, Wiktor, jakieś pytania jeszcze? Azbestus zadaje pytanie, które już się chyba wczoraj przewinęło na Discordzie, kiedy siedzieliśmy. Pyta, czy dodamy kanał Memy na Discordzie Buduj Historię, żeby nie było memów żeby nie było memów na normalnym czacie. Myślę, drogi Azbestusie, że po prostu jedynym rozwiązaniem jest to, żebyście nie wysyłali tych memów. No, to jeżeli są memy zabawne, naprawdę związane z Kobi, z historią, to tak, ale jak ludzie jakieś pierdoły wrzucają. W ogóle Bo tam muszę przyznać, że ja byłem wielkim przeciwnikiem Discorda, bo uważałem, że na Discordzie się marnuje czas, bo ludzie gadają o pierdołach i tam jest treści niewiele. I nie myliłem się, bo niestety na wielu tak naszych wideorozmowach to takich pierdołach gadacie, o niczym, tak zupełnie o niczym, a już w szczególności o niczym interesującym. Dlatego ja nie siedzę cały dzień na Discordzie, bo to szkoda czasu. Natomiast od teraz mogę wam obiecać, że będę się starał regularnie, nawet raz dziennie, przynajmniej na chwilę wieczorem, tak w okolicach właśnie 19, 20 wpaść na chwilę sobie po prostu na Discorda Buduj Historię. Jeżeli chcecie odwiedzić Discorda Buduj Historię, to nasz dzielny moderator
Grzesio pewnie jeszcze wklei link na czacie. Bo podobno link w opisie nie działa. Dziwne. Nice. No dobrze. Wiktor, jeszcze jakieś pytania, czy będziemy... Das Kriegsmarine asking. Here are two since Akagi is quite a big hit, so will Kobe start releasing more Japanese ships, aircraft carrier in the new few years? Of course. Really, it's really possible that Kobe will prepare much more Japanese aircraft carriers, battleships, etc., and also tanks. No. Nice. Punda pyta, a jeśli mam dowód zakupu ze strony Kobi, to mogę odebrać gratisy, bo w tamtym roku kupowałem sztukę. Nie wiem, czy mogę odebrać gratisy w CHC. Nie, stary. Gratisy w Kobi Hobby Center można odebrać, jeżeli się kupiło coś w Kobi Hobby Center, a nie w sklepie internetowym Kobi. Tak. Gunterowicz pyta, Arturze, co sądzisz o jakości dróg w Łodzi? Niespecjalnie znam jakość dróg w Łodzi. Wiktor... Są złe. Wiktor Są tam złe? Zna żabki. Są złe, żabki też są złe, a hotele, jeśli chodzi o hotel Boss w Łodzi, jest jeszcze gorszy. No, po prostu ogólnie Łodzi nie polecam jako miejsce na odwiedziny. Znam osoby, które tam mieszkają, serdecznie pozdrawiam, ale gdybym osobiście, prywatnie, z własnej woli miałbym mieszkać w Łodzi, to bym nie mieszkał w Łodzi. Archdar pyta, czy będą konkursy tematyczne na makiety, jak było wcześniej? Na grupie zrobiło się trochę sennie. Archdar, niespodzianka. Otóż tak. Szykujemy ogromny, niesamowity konkurs z całą masą nagród. Moc atrakcji i uciech 100. Natomiast uwaga, niespodzianka, organizatorami tego konkursu będzie projekt Buduj Historię. Dlaczego tak? Dlatego, że słuchajcie, nie macie pojęcia, jakie teraz są po prostu przepisy dotyczące nagród, w ogóle konkursów, jest jakiś w ogóle kosmos. Dlatego będziemy to robić jako projekt Buduj Historię. Tak jest. Słodko. Wiktorku, jeszcze jakieś pytanko? Nie. Czekaj. Olikan pyta, w jakie Może dni jest nowa zerknę. dostawa miksu klockowego w Kobi Hobby Center? Zwykle w czwartki i w ten czwartek, czyli jutro do Kobi Hobby Center ma dojechać bardzo duża dostawa. Tak krążą plotki. Plotki. Sprawdźmy, czy coś jest na tym czacie. Kurczę, szczerze mówiąc, liczyłem na to, że zamkniemy streama z 10% realizacją planu projektu Buduj Historię. Troszkę niestety zabrakło, ale i tak bardzo dziękujemy wszystkim donatorom za wsparcie, a w szczególności Azbestustowi, który dzisiaj został top donatorem. Wiktorku, jeszcze jakieś pytanie, czy już będziemy kończyć? Ja tak szukam. Punda jeszcze pyta, jak wyglądają urodziny w Kobi Hobby Center? Można zorganizować Epickie są. w wcześniejszym umówieniu się z obsługą Kobi Hobby Center. Można zorganizować sobie takie urodziny. Kinderball klockowy wręcz. Jaki piękny akcent, Arturze. No dobrze. Szykuna był w Norymberdze. Słuchajcie, no będziemy w takim razie powoli kończyć. Tu jeszcze Azbestus pisze. Poleciłbym lepszy format konkursów, na przykład na Discordzie dajecie temat pracy z klocków, dajecie czas i oceniacie na najlepszą konstrukcja wygrywa. No fajny pomysł, ale ja bym tutaj ten czas, to jednak nie. Ja myślę, że lepiej jest dać po prostu na przykład 2 tygodnie budowniczym na to, żeby zbudowali coś fajnego. Gunterowicz pisze, że przydałby się konkurs 16×16. Wydaje mi się, że to jest akurat fajny pomysł na to, żeby zacząć. Nie, Wiktor? Mhm. Wtedy damy wszystkim czas, wszyscy zbudują. Ja zrobię ten sam numer co zawsze, czyli na koniec wrzucę zdjęcie jakieś zupełnie odklejonej, oderwanej od rzeczywistości pracy i rozjadę konkurencję, takie, które robiłem za każdym razem.
więc nieźle. Dobrze, O, umiłowani, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za dzisiejszy stream. Bardzo serdecznie dziękujemy patronom z serwisu Patronite, czyli Marksowi, Szpurnugowi, Adomasowi, Węskusowi, Maciejowi, Birkowi oraz 3 anonimom, którzy wspierają projekt Buduj Historię na Patronite. Jeżeli chcecie dołączyć do patronów, zapraszam. Z automatu otrzymujecie wtedy status patrona na naszym serwerze Discord Patronite. Bardzo dziękujemy dzisiejszym donatorom, czyli Adam Celej, Miki, Fiwi, Tomek Z, Marcin Chojecki oraz Asbestus, który jest dzisiaj top donatorem. Asbestus, za chwileczkę dostaniesz status donatora na serwerze Buduj Historię na Discordzie. A Wam wszystkim bardzo dziękujemy. Zapraszamy Was już za chwilę na kanał głosowy Kobi. Jeżeli macie kamerki, odpalcie sobie kamerki. tak. Będziecie Już mogli zamienić widzę, że z się nami powoli zbierają nasi kilka słów. widzowie, więc zapraszamy. My z Wiktorem zaraz się tam pojawimy. Musicie nam dać tylko dosłownie 2-3 minutki na to, żeby sobie poprzełączać wszystko. Dziękujemy Wam Dokładnie. jeszcze raz bardzo serdecznie i słuchajcie, wielka, ogromna prośba na koniec. Napiszcie w komentarzach pod zapisem z dzisiejszego streamu Wasze opinie. Jak Wam się podoba nowa formuła? Czy macie jakieś pomysły, jakieś rady? Co chcecie zmienić? Co Wam się podoba i co nie powinno być zmieniane? Piszcie, bardzo Was proszę, komentarze pod zapisem z transmisji. To jest bardzo istotne, żeby to były komentarze, żeby to zostało, bo czat znika, czatu nikt później nie ogląda, a komentarze zostają i to jest dla nas bardzo, bardzo cenne. Zapraszamy Tak. na kolejne transmisje, śledźcie uważnie i zapraszamy na serwer Discord. Na sam koniec streama, jak znikniemy, ja jeszcze na czacie wyślę Wam link do Discorda. Do zobaczenia, miłego wieczoru i dziękuję Ci, Wiktor, za niesamowitego streama. Naprawdę ja się dzisiaj świetnie bawiłem. Mam nadzieję, że widzowie również. Cała przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.